Alpha. Nazywam się Dominika Dodok-Niter i pochodzę z Kaszub, gdzie aktualnie się znajduję. Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych i od 4 lat regularnie relacjonuję swoje podróże w mediach społecznościowych. Mam na swoim koncie 60 państw na 3 kontynentach. W ostatnim czasie głównie podróżuję po kontynencie afrykańskim. W swoich podróżach nie tylko robię zdjęcia i tworzę content wideo, ale także piszę książki o swoich podróżach, o swoich przygodach podróżniczych. Mimo że głównie podróżuję solo, to w podróżach zawsze towarzyszy mi sprzęt Sony. Fotografuję aparatem Sony A7C. Zaczynam od autostopu, jak chyba każdy tutaj w okolicy Brus, bo połączenie PKS-u Chojnickiego było dość kiepskie do liceum, więc większość z uczniów po prostu jeździła autostopem do szkoły, na imprezy, na koncerty, na zbiórki harcerskie i jeździłam też ja, więc to nie było nic wyjątkowego. Moja ostatnia podróż to była podróż motocyklowa. To było wyjście ze strefy komfortu, bo ja prawo jazdy na motocykl zrobiłam bezpośrednio pod tą podróż. Wcześniej nie jeździłam na motocyklu, więc prawo jazdy zdałam we wrześniu zeszłego roku, a w listopadzie już leciałam do Tanzanii. Moje podróże zdecydowanie nie są planowane. Ja planuję na przykład sobie państwo, przylatuję do tego państwa i wtedy na miejscu planuję kolejne dni. Zazwyczaj tylko 1 lub 2 dni do przodu, nie więcej. No i jakoś tak to zaczęło się podobać ludziom, no i teraz tych ludzi już nie jest 10 000, a prawie 130 000 w 3 lata. Dużo. Zaczęłam jakoś tak bardziej zwracać na to uwagę i faktycznie spędzać coraz więcej i więcej czasu na tym, żeby ten content był fajniejszy, żeby jakieś informacje z tego wynosić, żeby jakieś porady dawać. Instagram jest taki, że no jest ważny ten aspekt wizualny, bo jednak wchodzi się na to konto, widzi się ten mały opis i widzi się tą siatkę zdjęć. I ta siatka zdjęć musi przykuwać oko i sprawić, żeby ktoś kliknął chociaż w to jedno zdjęcie i dopiero wtedy zobaczy, co mamy do powiedzenia i to, co jest pod nim. Ale jakby najważniejszy jest ten moment tego pierwszego kliknięcia. I myślę, że to bardzo pomaga w rozwijaniu Instagrama. Zdjęcia to nie jest wszystko. Ja już to widzę, że na przykład jeżeli dodam zdjęcie, które dla mnie jest takie wow, takie, że jestem z niego dumna, ale nie napiszę pod nim nic super ważnego, to tych polubień i tak jest mniej, niż jeżeli na przykład dam taką treść konkretną pod tym zdjęciem, gdzie mam coś do przekazania. Zdjęcia na stories, to one wszystkie są w pionie, więc ja już zdjęć w poziomie praktycznie wcale nie posiadam, bo myślę o tym Instagramie głównie. Głównie na Instagramie publikuję, więc pod Instagram te zdjęcia w większości robię. Sony Alpha. Myślę, że głównie dlatego, że większość moich znajomych, którzy też blogują, instagramują, nagrywają vlogi, czy tam na YouTube'a, czy właśnie treści typowo na Instagram, korzystają z Sony. Ja wcześniej korzystałam z lustrzanki, więc wiedziałam, że jeżeli przejdę na bezlusterkowca, to będzie Sony Alpha i zdecydowałam się na Sony A7C. Głównie korzystam z funkcji sterowania z telefonu, bo często podróżuję sama, więc robię zdjęcia sobie sama. Łączę aplikację z aparatem, mam podgląd, mogę zwalniać migawkę, będąc oddaloną od aparatu. Korzystam też z przesyłania zdjęć z aparatu na telefon, to jest najszybsza z opcji przesyłania dla mnie. To jest bardzo wygodne, mogę wybrać wiele zdjęć, jednocześnie przesyłać 80-100 zdjęć za jednym kliknięciem właściwie. Mogę przesyłać wszystkie zdjęcia z jednego dnia prosto na telefon. To mi pomaga głównie w prowadzeniu mediów społecznościowych, oczywiście. Nagrywam też całkiem sporo. Wcześniej nie nagrywałam wcale, teraz zaczęłam nagrywać trochę TikToków, trochę Reelsów. To jest znacznie łatwiejsze z tym aparatem, fajnie łapie ostrość automatycznie na postaci, więc sama przyjemność. No, pełna klatka to przede wszystkim lepsza jakość zdjęć, ta jakość jest odczuwalna. Tak, no na pewno ja to widzę i myślę, że moi odbiorcy też to widzą, a jednak te zdjęcia są istotne w tym, co robię na co dzień, czyli w blogowaniu, prowadzeniu mediów społecznościowych. Zaczęłam trochę odważnie korzystać z tego aparatu, zaczęłam korzystać ze statywu, bo też wtedy zaczęły się moje podróże solo. No i ta pasa gdzieś tam rosła i w pewnym momencie chyba się tak zrosła z podróżowaniem, bo teraz myślę, że te pasy gdzieś tam są na równi, zarówno fotografia, jak i podróżowanie.